Piękny świat, a w nim jeden cel: zbudować ogromną osadę, w której każdy mieszkaniec ma własny dom. Po powrocie z kwadratowej wyspy posprzątałem trochę ekwipunek i zająłem się m.in. książkami, a raczej czarami tych książek, żeby zrobić sobie lepszy ekwipunek. Ulepszyłem sobie ten napierśnik, który znalazłem z tym ulepszeniem termicznym, no i w końcu mogę faktycznie nosić normalną zbroję. Też przede wszystkim dało mi to trochę więcej miejsca w ekwipunku, choć jeszcze te wełniane rzeczy noszę ze sobą, bo nie testowałem jeszcze tej zbroi w warunkach zimnych, więc nie wiem, czy ona mi aż tak pomoże, ale to się okaże. Naprawiłem też łuk, no i postanowiłem kilka zaklęć porobić na książkach, żeby znaleźć konkretne czary, a szczególnie ochronę, żeby tymczasowo dodać do butów i spodni. Ale zaczęło mi brakować poziomu, no bo faktycznie mam do zrobienia teraz ochronę 3 bodajże. Nie chcę tam najwyższej, no bo i tak to jest tylko tymczasowe. Swoją drogą skończyłem tutaj sufit tej wieży z ametystu. Myślałem, że będę mógł dodać te odłamki ametystu tutaj gdzieś na bokach tych bloków, żeby tak fajnie wystawały, ale coś poszło nie tak i się nie da, więc będę musiał wykombinować inny sposób. Może te odłamki, które już wcześniej rosły na tym, wykopać jedwabnym dotykiem, więc jak znajdę jakąś kolejną jaskinię z ametystem, to spróbuję to w taki sposób wykopać. Przy okazji wpadłem na pomysł, na co wykorzystać poddasze tej biblioteki i rozstawiłem tutaj pulpity ze wszystkimi chapterami, które do tej pory zdobyłem, czyli na ten moment 9. Tutaj w kąciku postawiłem pulpity na dodatkowe książki, te, które nie były chapterami ponumerowanymi, a jakimiś tam dodatkowymi historiami. Jeszcze jednego pulpitu mi brakuje, bo mam jeszcze jedną książkę, więc na coś to poddasze faktycznie się przydało. Ale łowiąc ryby, żeby podbić poziom do następnego zaklinania książek, napotkałem kolejny problem, a mianowicie miejsce, gdzie mam te wszystkie ryby umieszczać. No i póki co one nadal leżą u Kowala i tak pomyślałem, że przyda mi się kilka dodatkowych budynków, a mianowicie jeden budynek, w którym będzie powiedzmy taki sklep z rybami, coś w tym stylu, to będzie nawet taka zawieszka z rybą, oraz sklep z mięsem. Też jeszcze postaram się jakąś zawieszkę z mięsem zrobić, nie wiem jak to wyjdzie, bo nie mam zielonego pojęcia jak to odwzorować, z rybą będzie prościej, no bo jak chodzę po skórę do tych krów, to tego mięsa pieczonego robi mi się coraz więcej i też już to trzymam po plecakach, a tak część zostawię tutaj, no i myślę, że doda to też do centrum takiego urozmaicenia, że nie będą tu tylko domy i biblioteka, ale też coś więcej. No i postanowiłem zrobić takie dwa trochę bliźniacze budynki, jeden tutaj, drugi tam, tu będą właśnie te ryby, a tu będzie te mięso. Tutaj jeszcze dodam jakieś takie może stoiska, gdzieś je widziałem w jakiejś wiosce, takie fajne z wełną, no takie stoisko straganowe może, coś w tym stylu. Dodatkowo też pomyślałem, że przyda mi się jakiś spichlerz, ale to może bardziej gdzieś tutaj właśnie za tym domem, może gdzieś tutaj w tym terenie takim pustym, takim przejściowym z tej dzielnicy do centrum, no żeby ten spichlerz nie był taki bezpośrednio w centrum, albo może gdzieś tam przy murku, żeby on był taki powiedzmy, nie wiem, może przy dokach, przy wodzie, coś w tym stylu, żeby trzymać tam przede wszystkim te nadwyżki, które będę miał z tego jedzenia, tych ryb i tego mięsa. A zaraz potem wyruszam gdzieś w tamtą stronę, bo tam gdzieś była ta dziura z tym wieśniakiem, który wymieniał klucze, żeby przerobić te zdobyte klucze na te lepsze, no i wrócić do tej kwadratowej wyspy, pootwierać te klatki, których nie mogłem otworzyć, no i zobaczyć, czy coś ciekawego jeszcze mi wypadnie. Zadziwiają mnie ci kłusownicy, ostatnio mają takie pomysły, żeby mnie tu nachodzić, że jak oni tam w ogóle weszli? Zawzięty z niego człowiek, on nawet tutaj rzekę przepływa z tymi biednymi krowami, żeby przyjść do mnie i pohandlować. I jeszcze wpakował mi się do łódki. I co ja mam teraz z tobą zrobić? I tak oto powstały dwa pierwsze domy w centrum, a raczej takie domosklepy bym powiedział. Dodatkowo taki fajny zakątek między tymi domami. Tutaj postawiłem taki stragan. Będzie tutaj stał wieśniak, który będzie sprzedawał kurczaki i wszystko, co z nimi związane, a przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie współpracował. Jakaś taka latarnia na środku z kwiatkami, no i tutaj powstanie też drzewo, które mam zamiar wybudować sam, no bo nie chcę sadzić, bo mi pewnie wejdzie na stragan albo gdzieś tutaj na te domy. No i pierwszy domosklep to jest sklep z rybami. Jest
tutaj nawet taka wielka ryba powieszona, żeby było wiadomo. Tutaj jest taki basenik dla rybek, żeby pływały sobie, takie świeże powiedzmy. No i oczywiście wszelkiego rodzaju dodatki, tutaj takie powiedzmy stoisko z okna, coś w tym stylu. Na parterze będzie 2 wieśniaków. Jeden będzie sprzedawał surowe ryby, drugi będzie sprzedawał pieczone ryby. No i oczywiście wszystkie ryby wyłożone, jakieś beczki, trochę wody. A tutaj jest takie piętro mieszkalne. Tu jest taki przedpokój powiedzmy z wyjściem na balkon, żeby mieć tutaj widok, co się dzieje na dole. Tutaj wejście do sypialni, też z taką szafą, jakaś tam latarnia wisi, żeby nie było ciemno, jakieś grzyby dziwne i drzewka, no i oczywiście obrazek wieśniaków musi być. A tutaj taki salonik, bym powiedział. Gdzieś tam są te regały z książkami, jakieś krzesełko, no i drugie wyjście na balkon, żeby też mieć i z tego pokoju przejście. Na samej górze taki powiedzmy strych z zasobami, może tutaj będą te ryby wszystkie, które będą produkowane na nadwyżki. Dookoła tego domu jakieś takie ozdoby kwieciste, jakieś balkoniki z takimi kwiatkami, właśnie jakimś mchem, jakieś beczki, no i komin. Komin oczywiście musi być, ale postanowiłem zrobić taki powiedzmy mniejszy komin, nie takie duże jak tam robiłem przy tamtych domach, ale taki skromniejszy, żeby było widać, że to jest takie centrum, że jest takie lepsze, bym powiedział. No i finalnie można to oznaczyć jako 30 dom, więc nie dość, że jest to pierwszy dom, który jest zarazem sklepem, jak i domem, to jest to też pierwszy dom, który podzieliłem na pomieszczenia, no i otwiera on nam 30 domów. A tutaj jest domosklep, który będzie zajmował się sprzedażą mięsa surowego i pieczonego, no i też jest taka zawieszka, żeby było wiadomo, no trochę się nad nią namęczyłem, nie wiedziałem jak ją tam poukładać, żeby to jakoś wyglądało. Nadal nie jestem pewien, czy to powinno w taki oto sposób wyglądać, ale już lepszego pomysłu nie znalazłem. No i też jest tutaj krowa i świnia. Wykorzystałem na to te ozdobne, które pozostawił mi tam ten handlarz, co ciągle tu przychodzi, żeby też było takie inne niż na przykład tam na farmie, że takie w centrum, takie właśnie ozdobne, coś w tym stylu. Trochę inne wejście do tego domu niż do tamtego, no bo tutaj było we wnęce, tutaj jest na przodzie, że tak to ujmę. No i tak, tutaj będzie można kupić praktycznie wszystko ze skóry i z mięsa, czyli siodła, skórę i plecaki skórzane oraz też elementy ubrania skórzanego, no i też mięso oczywiście, całe surowe. Tutaj będzie jeden właśnie, który będzie takie sprzedawał, a tutaj będzie ten, który będzie sprzedawał pieczone, a przynajmniej będzie za nie tam odpowiedzialny. Tutaj wyjście do tych zwierzątek, żeby nie przechodzić tam przez tamtą bramkę, no bo one tam uciekają bardzo często zresztą. No i tutaj oczywiście mieszkalne pięterko. Jakiś taki wielki obraz ze szkieletem, taki wyszedł, też jakaś taka szafa powiedzmy ze złotą zbroją na bogato, no bo sprzedają skórę, a skóra jest potrzebna do książek. Wejście do sypialni, no i tutaj mamy 2 wyjścia tak naprawdę. Jedno na taki balkonik z tej strony, żeby był taki widok i na centrum, i na bibliotekę, i na ten przepływ tutaj, a tutaj wyjście na taki podobny balkonik jak tam był, oczywiście z wejściem do saloniku z książkami i całą resztą dodatków. No i oczywiście również strych na jakieś takie nadwyżki. No i jest to 31 dom w mieście, a zarazem drugi w centrum. Ogólnie podoba mi się tutaj ten zamysł takich właśnie 2 domów, sklepów. Postanowiłem je utrzymać w podobnej stylistyce jak bibliotekę, no bo to są takie domo właśnie sklepy, które jednak są takimi budynkami użytkowymi, tak jak biblioteka, nie są to takie stricte same domy. Natomiast kolejne domy oczywiście będą już w różnych stylach. No i chyba kolejne domy zacznę budować tutaj, wzdłuż tego przepływu. Tu już też trochę ścieżki poprowadziłem. No i one będą takie obok siebie trochę w rzędach. Powiedzmy może po 3 domy obok siebie, w sensie jeden będzie powiedzmy trochę bardziej do tyłu wycofany z jakimś ogródkiem, drugi będzie trochę do przodu wyciągnięty, no i trzeci może na równo albo też trochę do tyłu. Tak trochę powiedzmy portowo, może coś w tym stylu. I one będą właśnie dzieliły ze sobą ściany. Nie będą takie oddzielone jak w tamtej dzielnicy, tylko będą takie właśnie złączone. Mam zamiar też postawić trochę więcej takich straganów z różnymi wieśniakami, żeby tutaj były dookoła tego centrum, ale kolejne chyba już postawię tam. Po tej stronie jeszcze nie wiem, co będę robił. Raczej nie takie stragany właśnie, ale może jakiś taki budynek użytkowy, żeby zapełnić tutaj tą lukę całą. No bo jakoś tak stragany przy bibliotece, no nie wiem, czy mi to pasuje, ale to jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądało. Tak czy siak, no na ten moment prezentuje się to świetnie.
Dobra, zarys pierwszych połączonych domów mniej więcej mam. Oczywiście nie wszystkie będą z bruku, to na razie tylko wzór. Zastanawiam się, czy to będzie miało ręce i nogi. Tutaj bym zrobił taki przedsionek właśnie z ziemi, taki jakiś płotek, wejście do tego domu tutaj. Tu byłoby wejście od razu z ulicy, ale z tyłu może dodałbym jakiś taki murek połączony z tą ścianą tutaj od trzeciego domu i wyszłoby takie mini podwórko, bym powiedział. A tutaj byłby po prostu prosty dom. I teraz tak, z racji tego, że ten ma podwórko tutaj z przodu, zrobiłbym chyba tutaj jakiś balkon na górze. Przy tym drugim zrobiłbym balkon chyba tutaj z tyłu, chociaż nie wiem, czy tego tutaj nie powiększyć. Wtedy balkon byłby większy, ale chociaż w sumie jedna kratka balkonu w razie czego wystarczy, tak mi się wydaje. Tylko teraz jakich materiałów użyć? Na początek, tam przy pierwszym, użyłbym chyba zwykłego kamienia wymieszanego z brukiem i andezytem, coś w tym stylu. Albo może cegieł więcej. Nie wiem, czy to mi się nie zmiesza za bardzo ze ścieżką, ale w sumie gdybym użył głównie andezytu, a reszta byłaby tylko dodatkiem, no to może miałoby to ręce i nogi. Przy drugim użyłbym chyba łupkowego kamienia, żeby był trochę taki ciemniejszy, a ostatni może czernit? Tylko teraz pytanie, czy ja chcę mieć taki kontrast. Tutaj byłby ten jasny kamień, tu byłby łupkowy, a tu byłby czernit. Te dwa w jakiś taki gradient by wpadały, ale ten pierwszy całkowicie nie, on by się odróżnił. No i może lepiej w drugą stronę, na zasadzie tam dioryt, tu jasny kamień, a tu może łupkowy bruk, może coś w tym stylu. Byłby to bardziej taki naturalny gradient, a może zrobić tak, żeby tylko góra się odznaczała, czyli piętro byłoby w innych kolorach, a dół ten sam wszędzie. Chyba zrobię tak, że ułożę najpierw ten wzór, tak jak myślałem na początku, czyli andezyt, łupkowy bruk i czernit, a potem zobaczę, jak to będzie ogólnie wyglądało i zdecyduję, co dalej. I teraz w sumie pytanie, bo jak te cegły czernitowe pasują do tych łupkowych, tak ten andezyt tutaj wydaje mi się, że w ogóle nie pasuje. Może by warto było użyć albo właśnie tufowych cegieł, albo zwykłych, jasnych cegieł. Im dłużej na to patrzę, tym bardziej wydaje mi się, że to jednak do siebie trochę pasuje. W sensie ten andezyt robi jakiś taki kontrast fajny, ciekawy. Ten łupkowy bruk też fajnie tutaj pasuje. Ten czarnit, tak im ciemniej, tym gorzej, ale im jaśniej, tym lepiej. O, właśnie słoneczko nam tutaj pomogło. Płatny aktor. W ogóle przydatne są te lampy na tym przepływie. Przynajmniej jest gdzie stanąć. I może miałoby to jakiś sens jednak? No nic. Zrobię najpierw tak, najwyżej później mieszkańcy stwierdzą, że im się nie podoba i będę musiał to poprawić. Nie ma problemu. Najwyżej tak to zrobimy. Dobra, pozostaje jeszcze tylko kwestia doboru drewna do tych budowli i myślę, że takie kontrastowe będzie w sam raz. W sensie, gdy będzie jasny kamień, no to postawię tam ciemnodębowe drewno. Gdy będzie na przykład łupkowy bruk, no to postawię dębowe drewno. A jak będzie czernit, to postawię brzozowe drewno. Teraz słońce w sumie niezbyt fajnie pada, no bo nie widać tego kontrastu między tym a tym kolorem, ale myślę, że mogłoby to fajnie wyglądać. Swoją drogą, tak patrzę też na ten pierwszy dom i albo mi się wydaje, przez tą ścieżkę tutaj niedociągniętą, albo tak jest faktycznie, że to wcale tak by się nie zlewało z tym, jeżeli zrobiłbym to z cegieł kamiennych. Albo faktycznie to przez tą ścieżkę, że ona jest tak daleko tutaj, to wydaje mi się, że to się nie będzie zlewało. Ale to tak jak mówiłem, najwyżej mieszkańcy powiedzą, że to nie pasuje, albo cegły byłyby lepsze i wtedy się to zmieni. Swoją drogą, czy ja te okno takie brzydkie zrobiłem w tamtym domu? Czemu one takie jest? Ja tego nie skończyłem, zapomniałem o tym, czy o co chodzi? Będzie trzeba to poprawić w pewnym momencie. Nabiera to sensu. Co prawda jeszcze potrzeba tu sporo tekstury i dekoracji, ale taki mniej więcej pomysł, żeby to w taki sposób zrobić. Chociaż nadal jak patrzę na ten andezyt, to coś mi tam nie gra i nie wiem co. Może faktycznie chyba spróbuję tych cegieł, ale to tam później. Od tyłu też ma to jakiś sens. Nie wygląda to źle. Fajnie, że jest to takie nierówne, w sensie to jest trochę bardziej tam, to jest jeszcze bardziej tam, to jest bardziej wypukłe w tę stronę. Będzie miało to rację bytu. O, jakie dziwne drzewo mi wyrosło. Nigdy takiego nie miałem tutaj jeszcze. Czemu one zarosło tak na dole? Śmieszna taka kostka. Zrobię z tego gatunek zagrożony. Będzie to kwadratowy dąb. Od dziś ten dziwny dąb jest pod ochroną. No, dobrze to wygląda, nie powiem. Zaczyna nabierać kolorów trochę i tekstury. Zastanawiam się jeszcze, jakie kolory i z czego dokładnie zrobić górę w sumie, no bo z kamienia raczej nie, może z drewna, z desek, ale czy jest aż tyle kolorów desek?
w sumie biały, jest pomarańczowy, akacjowy i to by było chyba na tyle. Chyba że użyć faktycznie cementu. W sumie cement to by się do tego nadał, no bo jest chyba sporo kolorów, tylko gorzej z barwnikami. Ale to za chwilę. Najpierw muszę wykombinować teraz, jak zrobić dachy. Nie ma chyba tragedii. Te dachy jakoś wyszły i tak postanowiłem je trochę w górę popchnąć, nie tak schodek za schodkiem, tylko właśnie dodać trochę wysokości tym dachom, żeby trochę je też odróżnić od reszty budynków po prostu, że faktycznie są to jakieś domy, no i dodać trochę takiego urozmaicenia. Niełatwym było połączyć te dachy, a raczej wykombinować, jak to powinno w ogóle wyglądać tam, żeby to na siebie tak nachodziło, ale jak już to rozkminiłem, no to było to łatwiejsze niż mi się wydawało na początku. W dalszym ciągu zastanawiam się, jakiego materiału użyć na te dachy, no i osobiście jestem za jakimś kamieniem, tylko kolorowych kamieni to jest bardzo mało. I teraz albo użyć kamieni takich samych jak są na dole, tylko na przykład powiedzmy inne, w sensie ten sam materiał, ale powiedzmy, nie wiem, jakiś gładki czernit, czy coś w tym stylu. Może to nie byłoby głupie, faktycznie. W sensie te gładkie takie elementy, bo są takie, nie wiem czy we wszystkich, ale chyba w kamieniu, albo w andezycie na pewno, w czernicie chyba też. To by, nie byłoby to głupie w sumie. Albo z drugiej strony po prostu to wszystko wymieszać i zobaczyć co będzie. Albo mam jeszcze taki pomysł, żeby zrobić to z surowych bloków, w sensie z samego na przykład bruku, albo z samego takiego czernitu zwykłego. Nie wiem jakby to wyglądało, ale może to nie byłoby głupie też. Okej, zrobiłem już jako taki stelaż tych domów i chyba nie przesadziłem z tym drewnem, tak mi się wydaje. Ewentualnie później będę burzył, jak już będę robił wnętrze, ale no coraz bardziej mi się to podoba i myślę, że będzie to miało jakiś sens w ogóle w przyszłości tego miasta, ale co do dachu i do wypełnienia, no bo boki zostawiłem takie ze świerkowego drewna, żeby trochę jednak nawiązać do tego stylu reszty budynków, które tutaj będą stały, ale wypełnienie to chyba zrobię właśnie z kamiennych, wypolerowanych schodów i bloków, bo jak tak na nie patrzę, to wyglądają fajnie i trochę tych kolorów tutaj jest do zrobienia, a nie są też takie agresywne, takie kontrastowe, jak na przykład powiedzmy wełna czy coś w tym stylu, więc może mieć to rację bytu. Byleby to teraz dopasować do ścian, więc najpierw będę musiał się zająć ścianami, a potem dopiero dachem. I jakoś te kolory dopasowałem. Może ten pomarańczowy niezbyt jakoś mi tam przy tym dębowym pasuje, ale póki co to zostawię. Postanowiłem jednak zrobić to wszystko z drewna, ponieważ napotkałem kilka problemów robiąc to z cementu, między innymi takie rzeczy jak miejsce na okna czy na balkony. Ten cement po prostu spada, tak jak piasek i robi się problem. Dodatkowo przy takich rzeczach jak balkony i tego typu rzeczy nie mam jakiegoś takiego dopasowanego materiału, żeby zrobić z tego schodki albo coś w tym stylu i finalnie nie miałoby to większego sensu, żeby to robić z cementu. Drewno akurat tutaj jest o wiele bardziej plastyczne, bym tak to ujął, więc trochę łatwiej dorobić jakieś dodatkowe elementy do tego wszystkiego. Starałem się zachować jakiś taki kontrast między ścianą a konstrukcją główną, czyli między głównym drewnem, pniami tego drewna, a właśnie ścianami, żeby to się jakoś tak wyróżniało, no i może trochę gryzło. Jeszcze tylko pozostało porobić dziurki na wszelkiego rodzaju właśnie balkony i okna, gdzieniegdzie już zrobiłem, ale w niektórych miejscach będę musiał trochę bardziej pokombinować. Dodatkowo przypomniało mi się, że raz gdzieś przepływałem przez jakieś chyba bagna albo coś w tym stylu i widziałem tam drewno takie trochę bardziej czerwone, nie takie akacjowe, pomarańczowe, ale takie czerwone. I te drewno może przydać mi się do kolejnych kontrastów, do kolejnych takich domów, więc jak będę wyruszał do tej dziury z tym wieśniakiem, żeby tam wymienić te klucze z kwadratowej wyspy, no i do niej wrócić, pootwierać tę resztę klatek, to przy okazji poszukam po prostu tego drewna, no i przede wszystkim sadzonek z tego drewna, żeby zrobić sobie sad, bo tutaj już całkiem niezły mi wyrósł. Dachy też nie wyglądają źle, jak tak spojrzeć z góry. Zastanawiam się, czy niezbyt kolorowe te domy, ale zobaczę, jak wyjdzie całość. Pora na dekoracje, kominy, balkony i tego typu rzeczy.
Na początku wątpiłem w te domy, że one wyjdą jakoś fajnie, no bo te kolory, te gradienty trochę tak się kłóciły ze sobą, ale magia dodatków i dekoracji zrobiła swoje. Bardzo mi się podobają, świetnie w ogóle wyszły. Dodałem jeszcze jakieś takie dodatki na tych ścianach, żeby nie było tak pusto, nie chciałem tam robić więcej okien, no bo dziwnie by to wyglądało. Zarówno z boku, jak i z tyłu też to fajnie wyszło wszystko, fajnie to tutaj wygląda. Tutaj jakiś taki zakątek mały, jest jakaś ławeczka, są jakieś kwiatki, beczki, tu jakiś taki balkonik. Ten, w którego wątpiłem najbardziej odnośnie kolorów i też dołu i całego tego przejścia kolorystycznego, też wyszedł fajnie. On tutaj z tyłu całkiem spoko wygląda. Tutaj po boku zrobiła mi się taka fajna uliczka ciemna. No i tutaj z przodu też to fajnie wyszło, jeżeli chodzi o taki zakątek właśnie, też wejście takie przede wszystkim, taki mały ogrodzik, coś w tym stylu. No fajnie to wszystko wyszło. W środku każdego domu też wszystko ładnie poukładane, ładnie udekorowane, jakaś taka powiedzmy na dole kuchnia, jest jakiś nóż, coś w tym stylu, jest też piec oczywiście, bo kominy też były. No i na piętrze taki powiedzmy salon z sypialnią, też tutaj ładny dywan, wszystko ładnie udekorowane. No i tutaj oczywiście balkonik, taki ładny z widokiem na przepływ, no i trochę na centrum i na bibliotekę. Na górze taki powiedzmy składzik, strych, coś w tym stylu. Drugi dom jest taki bardziej przy ulicy właśnie, no i w środku też ładna kuchnia na dole. Wyjście tutaj na ten właśnie ogródek z tyłu. Tak się zastanawiałem, czy tego tutaj nie zamurować do końca, ale jeszcze nie wiem, co z tyłu wybuduję i może też będzie taka właśnie uliczka pomiędzy domami. Na górze tak samo, taki salon z sypialnią powiedzmy, taki po prostu pokoik, no i tutaj wyjście na ten balkon z tyłu, żeby patrzeć na drugą stronę tej całej wioski, a na samej górze też taki składzik, taki strych. No i ostatni to takie trochę pomieszanie tego z tamtym, czyli jakiś taki mały ogródek przy domku, no i wejście zaraz prawie, że przy ulicy, a w środku, no jest trochę więcej miejsca przede wszystkim w tym domku, więc trochę większa taka kuchnia powiedzmy, no i na górze większy też pokój. Zastanawiałem się, czy te filary są tutaj w ogóle potrzebne, ale dodały trochę takiego fajnego wyglądu w tym wszystkim. Też oczywiście tutaj jakieś łóżko z dodatkami i całą resztą, no i też zegar plus jakieś tam biblioteczki, a na samej górze tak samo jest taki składzik, taki strych. Więc bardzo fajnie to wszystko wyszło, nawet ten andezyt tam pasuje, dodałem też trochę tam takiego gradientu z kamienia i z wypolerowanego andezytu. Nie dodawałem żadnych tam cegieł ani innych bruków i tak dalej, za bardzo by to się mieszało ze ścieżką i całą resztą tutaj przepływu, a tutaj w tym zakątku takim handlowym bym powiedział, też postawiłem w końcu te drzewo, no i całkiem fajnie wyszło, nawet nie spodziewałem się, że będę w stanie je tutaj zmieścić w jakiś sposób logiczny, ale no fajnie to wyszło i dodaje też takiego fajnego tutaj cienia przede wszystkim, takiego schronienia przed deszczem i takimi innymi rzeczami. Podczas zachodu słońca też to wygląda pięknie. Bardzo w ogóle mi się ten koncept podoba, że one są przy tym przepływie takim, bo pewnie jak się będzie wpływało tutaj, to będzie to fajny widok, szczególnie jak jeszcze tu po drugiej stronie powstaną kolejne domy. Ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze tam jest spory kawałek do wypełnienia. Tak czy siak, no świetnie to wygląda jeszcze podczas nocy. Pięknie. Nie sądziłem, że będę w stanie coś takiego stworzyć, ale w sumie wybudowałem już 30 domów, więc to jest chyba pora na to, żebym potrafił wybudować coraz to lepsze domy. Tak czy siak pora te domy oznaczyć, tylko teraz tak, gdzie ja bym chciał ten oznaczyć? To jest dobre pytanie. Chyba w tamtym miejscu będzie ok. Ja muszę zacząć myśleć przede wszystkim o tych tabliczkach, jak buduję te domy, bo coraz większy mam problem, żeby je gdzieś tutaj umieszczać, chociaż tutaj nie powinno być problemu. Tu chyba umieszczę po prostu w tym miejscu, a ten oznaczę w tym miejscu, tak na wylocie bym powiedział, 34 dom. Można to finalnie wszystko wpisać do ewidencji, więc ruszyłem trochę do przodu, 34 domy na 759 mieszkańców, no jeszcze sporo do zrobienia, ale przy tym centrum nabierze to na pewno rozpędu. Z góry też to dobrze wygląda, szczególnie te dachy. Martwiłem się trochę o nie, że będą tak kolorystycznie mega odstawały i totalnie nie pasowały, ale wyszły naprawdę dobrze i pasują mi do tego, powiem szczerze. No jak będzie tych domów o wiele więcej i będzie więcej różnych dachów, a czasem te i też powtarzające się, to myślę, że da to fajny naprawdę efekt.
Niestety okazało się, że nie wymienia on tych mniejszych kluczy na te potrójne, na te lepsze, czyli te takie niebieskie, więc trop okazał się błędnym. Nie mam zielonego pojęcia, skąd mogę wytrzasnąć więcej tych kluczy. Wiem, że było jeszcze 2 takich, których spotkałem na swojej drodze, którzy wymieniali klucze. Nie wiem, czy to te same, czy jakieś inne. Wiem, że jeden na pewno był daleko stąd, bo był po drodze, jak szedłem do tej wioski grzybów, tam gdzieś daleko, co tą mapę kupiłem i mnie wyprowadził ten handlarz w niezłe pole, a drugi był w tej takiej latającej kuli z kamienia i czegoś tam jeszcze na początku mojej drogi, tam przy tej takiej zimowej wiosce, gdzie pierwszy raz spotkałem się z tą klatką, którą mieli w wiosce, o dziwo, która przyzywa te stwory wtedy, także co najwyżej to mógłbym tam pójść, ale kompletnie nie pamiętam, gdzie to było i w którą stronę, także na ten moment chyba sobie to odpuszczę i zajmę się po prostu miastem.